Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jan Kręt i jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym szkoleniu z X-Energy konfiguratora. Ja w firmie Iton jestem produkt managerem i opiekuję się obudowami do 2500 A. Zanim przejdę do samego przedstawienia konfiguratora X-Energy, chciałbym pokazać Państwu dostępne narzędzia Itona. Jest ich kilka. Mamy dostępny konfigurator X-Wired, konfigurator SBC oraz program ItonCAD do rysowania schematu. Gdy już mamy wgraną bazę danych oraz licencję, możemy przejść do konfigurowania naszej obudowy. Żeby to zrobić, musimy stworzyć nowy projekt. Na początek wpiszmy sobie nazwę naszego projektu, szkolenie X-Energy Online. Możemy wpisać jakiś opis dla tego projektu. Ja sobie wpiszę skrótowo test oraz możemy wpisać numer tego projektu. Dalej musimy wybrać interesujący nas system obudów. Tak jak wspomniałem, obudowy X-Energy Basic, dawniej zwane Profi Plusy, to są obudowy do 630 A. Kolejnymi są obudowy X-Energy Lite do 1600 A. Mamy również obudowy X-Energy Safety, to są obudowy z tworzywa również do 1600 i obudowy X-Energy Main do 5,5 oraz 7100 A. Konfigurator pozwala również nam na tworzenie konfiguracji wyłączników powietrznych lub wyłączników kompaktowych. Wybierzmy sobie zatem obudowy X-Energy Lite i wybierzmy okienko Stwórz. Program chwilę sobie to przemyśli i stworzy nam już podwaliny pod naszą obudowę. To, co zobaczymy, gdy stworzymy nowy projekt, to generalnie trzy główne okienka, a mianowicie mamy okno wyboru produktów, które jest podzielone na takie praktyczne zakładki, gdzie możemy sobie tworzyć rozdzielnice, pole, dalej możemy wybierać elementy montażowe, a jeszcze niżej możemy przejść do aparatury, którą będziemy chcieli dodawać do naszej rozdzielnicy. Na środku mamy dostępne okno podglądu tej naszej rozdzielnicy i mamy tutaj dostępne trzy zakładki: struktura, podgląd oraz zestawienie elementów, czyli tak zwany koszyk. W koszyku mamy wszystkie nasze produkty, które wchodzą w skład w rozdzielnicy. W podglądzie możemy obejrzeć samą obudowę, natomiast w strukturze jest pokazane, jakie są relacje między wszystkimi płytami montażowymi, aparatami i obudowami. W tym miejscu warto zaznaczyć, że program działa na zasadzie hierarchiczności, to znaczy jeden element będzie definiował ustawienia drugiego elementu. To znaczy, jeżeli będziemy mieli pole o szerokości 600, to nie będziemy mogli wstawić płyty montażowej o szerokości 1000. Dlatego ta hierarchiczność jest ważna, ponieważ czasami któryś z okienek we właściwościach naszej obudowy będzie wyszarzony i może to być właśnie spowodowane tym, że któryś z elementów wyżej w hierarchii, wyżej w tym naszym drzewku rozdzielnicy, będzie nam blokował daną opcję. Przechodząc do trzeciego okienka, czyli właśnie do okienka właściwości naszej rozdzielnicy, to tutaj właśnie możemy sobie skonfigurować całą naszą rozdzielnicę. Na tym właściwie będzie polegała cała konfiguracja w tym programie. To znaczy, w konfiguratorze X-Energy nie będziemy bazowali na numerach katalogowych, ani na typach, na żadnych zestawieniach w Excelach, tylko będziemy wybierali sobie dany produkt z właśnie z tych zakładek produktowych, a następnie w okienku właściwości będziemy wybierali specyficzne wartości dla tego elementu typu szerokość, stopień IP, czy zastosowanie. Oprócz właściwości mamy tu jeszcze do wyboru listę części. To jest szczególnie przydatne, gdy mamy już złożoną obudowę i chcemy podejrzeć, jakie elementy znajdują się w danym zestawie. Pokażę to oczywiście za moment. Oraz dokumentacja. To jest miejsce, w którym mamy podlinkowane wszystkie instrukcje montażowe, instrukcje oszynowania i właściwie całą dokumentację, którą mamy dostępną do danego produktu, co też za moment pokażę. Teraz następnym krokiem będzie konfiguracja samej obudowy. To znaczy, musimy wybrać wiersz rozdzielnica i przejść do okienka właściwości. To, co tutaj możemy wybrać, to na przykład układ sieciowy. W tym wypadku zostawmy go docelowy, czyli TNCS. Dalej możemy wybrać stopień ochrony IP. Wybierzmy sobie na przykład stopień ochrony 5.5. Możemy wybrać temperaturę otoczenia. Zostawmy ją tak, jak jest w programie. Możemy wybrać pozycję szyny głównej. W przypadku obudów X-Energy Lite to właśnie w tym miejscu będziemy definiowali, gdzie ma się znaleźć most szynowy. Czy ma się znajdować na górze lub na dole naszej obudowy, czy ma się znajdować na plecach tejże obudowy.
Tutaj też warto zaznaczyć, że ta szyna główna to będzie most szynowy do 3600 A. W samym programie mamy możliwość dodania jeszcze mostu szynowego do 630 A, który znajduje się tutaj. I to możemy dodać jako oddzielna pozycja produktowa i taki most, takie szyny będą zainstalowane na płycie montażowej na plecach obudowych bądź na jakichś spornikach w zależności od konfiguracji. Natomiast jeżeli chodzi o główny most szynowy do 1600 A, to wybieramy go właśnie w tym miejscu. Wybierzmy sobie, że chcemy go zainstalować na plecach i pokazały nam się tutaj kilka nowych opcji właśnie dla tego mostu. Możemy tutaj wybrać, czy chcemy instalować bezpośrednio na moście rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki kompaktowe. Jeżeli to zaznaczymy, mamy taką możliwość. Jeżeli to pole zostawimy odhaczone, no to też nie będziemy mogli gdzieś w późniejszych etapach tej konfiguracji dodawać sobie produktów bezpośrednio na mosty. Więc tutaj od razu pragnę zaznaczyć, że jeżeli wiemy, że chcemy w rozdzielnicy bezpośrednio na szynach zbiorczych instalować jakieś aparaty, to zróbmy to już na początku konfiguracji naszej obudowy. Z tego tytułu, że im dalej w las, im ta nasza konfiguracja będzie bardziej zaawansowana, bardziej rozbudowana, tym ta opcja może zostać później wyszarzona i będzie zablokowana. Nie będziemy mogli tych produktów potem na szynie zainstalować. Natomiast zostawmy to na razie odznaczone. Ja bym chciał Państwu na początku pokazać, jak się instaluje produkty bez żadnych udziwnień w obudowie, natomiast potem wrócę do tego i pokażę Państwu, jak należy instalować produkty bezpośrednio na szynach. Dalej możemy sobie wybrać ilość tych naszych szyn. Mogą to być trójpolowe lub czteropolowe izolatory. Możemy sobie wybrać, czy NK ma być na górze, czy na dole. Możemy wybrać też system szyn zbiorczych. W ofercie Itona znajduje się kilka tych systemów. Tak jak wspomniałem, jest mniejszy system na 630 A, ale są też większe na 1600 czy na przykład na 3000 A. W tym wypadku mamy dwa systemy. Jest to system XL-ABF oraz XB-SB. XB-SB to jest system, który na rynku jest dostępny od dawna, natomiast XL-ABF to jest nowy typ izolatorów, który będzie różnił się tym przede wszystkim, że jest znacznie węższy. To znaczy, w przypadku izolatorów XB-SB, jeżeli występują szyny podwójne czy potrójne, to są one instalowane jedna za drugą i to jest jedna faza. Jeżeli zaś mówimy o systemie szyn zbiorczych XL-ABF, tutaj szyny są instalowane jedna nad drugą. To znaczy mamy jedną fazę, potem wyżej jest druga faza i tak dalej. No i dzięki temu właśnie te konfiguratory są znacznie węższe względem izolatorów XB-SB. Wybierzmy sobie w tym wypadku nowe izolatory. Dalej możemy wybrać prąd znamionowy. Zostawmy sobie 1600, natomiast pokażę Państwu, jaka byłaby różnica, gdybyśmy wybrali 1000 A. Jak widzimy, zmniejszył nam się przekrój, zmniejszył nam się znamionowy prąd. Także to, co wybierzemy tutaj, będzie nam też rzutowało na to, jakie elementy zostaną dobrane do naszej konfiguracji. Bo zwróćmy uwagę na to, że w zależności od tego, jaki będzie przekrój szyn, takich rozmiarów dostaniemy izolatory. Dalej możemy sobie wybrać pokrywę górną, możemy wybrać pełną albo pod flanszę, możemy wybrać pokrywy dolne, możemy wybrać cokoły, wybierzmy sobie cokół do 300 kg, 10 cm. Dalej mamy opcję na płytę pozwalającą na wygrodzenie pól. Jeżeli tego nie potrzebujemy, to możemy to odhaczyć. To jest ni mniej, ni więcej jak stalowa płyta, którą instalujemy między polami, która ma nam wygrodzić jedno pole od drugiego. Dalej przechodzimy do zakładki z drzwiami. Mamy możliwość wybrania drzwi pełnych lub transparentnych. Drzwi możemy wybrać zamykane lub też otwierane z lewej, z prawej strony. Oraz możemy wybrać to, czy chcemy mieć szyld dwupiórkowy, czy chcemy mieć dźwignię z wkładką patentową. Jeżeli sobie wybierzemy dźwignię, to dalej możemy sobie wybrać wkładkę z jednym kluczykiem. Dalej możemy wybrać akcesoria typu uchwyty transportowe, uchwyty mocujące do ściany, jakieś szyny pod kable. Możemy wybrać oświetlenie naszej obudowy, albo możemy wybrać kieszeń na dokumenty.
No i cóż, kilka ostatnich właściwości tej naszej obudowy, czyli podział wewnętrzny naszej obudowy. Do wyboru mamy kilka form wygrodzenia, od pierwszej do czwartej B. Możemy sobie wybrać pierwszą, drugą, trzecią, czwartą formę wygrodzenia i co ciekawego, co fajnego w tym programie, to jest to, że na każdym etapie tej naszej konfiguracji te formy wygrodzenia możemy sobie dodawać. To znaczy, jeżeli już mamy w tym naszym programie różne produkty, różne aparaty dodane, typu wyłączniki kompaktowe, wyłączniki powietrzne czy jakieś rozłączniki, to dodanie tej formy wygrodzenia nie będzie powodowało, że część tych aparatów zostanie przesunięta do innego pola, czy zostanie w ogóle usunięta, tylko konfigurator podokłada odpowiednie blachy wygradzające właśnie między tymi aparatami. No i tak jak mówiłem, możemy to zrobić na każdym etapie naszej konfiguracji, co też w dalszym etapie pokażę. Dalej mamy do wyboru, czy chcemy, żeby konfigurator dodawał nam automatycznie płyty czołowe, czy też osłony. Na sam koniec mamy do wyboru wysokość oraz głębokość obudowy. W tym wypadku zostawmy sobie właśnie 2000 wysoką i 600 szeroką. Zanim jeszcze przejdziemy do następnego kroku, chciałbym wspomnieć o pierwszym wierszu naszej obudowy. Jest to wiersz, w którym możemy sobie zawrzeć informacje dotyczące tej naszej konfiguracji. To znaczy, możemy tutaj wpisać dla jakiego jest to klienta, jaka jest nazwa projektu, jaki jest numer projektu i tak dalej. I te wszystkie informacje pokażą nam się następnie w podglądzie w ramce DIN. Wracając do samej konfiguracji.